Witajcie na kolejnej czarnej karcie Wielkopolski. Dziś przyjrzymy się historii pewnego małżeństwa. Zobaczymy, jak XVIII-wieczne realia unieszczęśliwiały ludzi, każąc im trwać w związku, w którym żar dawno się wypalił, a iskry krzesane były jedynie przez starcia ich niezgodnych charakterów. Przenieśmy się do Gniezna, do roku 1786. Do sali gnieźnieńskiego ratusza został wprowadzony niemłody już mężczyzna, lat mający około 70, może więcej. Dziś miał się rozstrzygnąć jego los. Po przeszło miesiącu w więzieniu i przeprowadzonych przesłuchaniach ostatni raz stanął przed obliczem sądu, aby wysłuchać wyroku. Cała jego postawa wyrażała rezygnację i poddanie się, ale mimo to w oczach tliła się iskierka nadziei, że zostanie potraktowany łagodnie. Przez ten miesiąc wiele razy wracał myślami do wieczoru, kiedy rozegrały się wydarzenia, na skutek których znalazł się w obecnej sytuacji. Wiele razy wyrzucał sobie, że gdyby wtedy utrzymał nerwy na wodzy, ale było już za późno. Kazimierz Redecki urodził się w Żychlinie pod Koninem. Jego ojciec, jak oskarżony sam zeznał, przybył z Prus jako wolny człowiek i osiadł w Żychlinie na roli. Na temat matki nic nie wspomniał w swoich zeznaniach, za to wiemy, że miał przyrodniego brata, Franciszka Lubeckiego, który mieszkał w Zdziechowie, lecz teraz już nie żył. Życie Kazimierza już od najmłodszych lat wypełnione było pracą. Najpierw zatrudnił się jako foryś w margońskiej wsi u jaśnie wielmożnego pana generała Skórzewskiego. Warto tu wyjaśnić, że foryś był to sługa dworski, jeżdżący przed powozem i usuwający przeszkody na drogach. Często jechał na jednym z koni pierwszej pary w zaprzęgu wielokonnym. Kazimierz przepracował u generała Skórzewskiego 20 lat. Następnie przez 3 lata pracował jako parobek u wspomnianego już brata. Później przeniósł się do dóbr biskupa poznańskiego, gdzie także jako parobek przepracował kolejno w Ciążeniu, Szamarzewie, Policku, Kątach, Kotuni i Gółkowie, łącznie 23 lata. Dopiero na tym etapie swojego życia nasz Kazimierz zdecydował się na ożenek. Nie wiemy, w jakim był wieku, kiedy musiał odejść z domu i zacząć utrzymywać się samodzielnie. Nawet jeśli przyjmiemy, że było to bardzo wcześnie, to wyjdzie nam, że w chwili ślubu był już grubo po 50. Nie mamy żadnych informacji na temat tego, aby wcześniej miał żonę lub dzieci. Jest to dość niezwykłe jak na tamte czasy. Jego wybranką została niejaka Marianna Nowakowa ze Zdziechowy, wdowa posiadająca co najmniej jednego syna z pierwszego swego związku. Nie znamy jej wieku. Jakąś wskazówką sugerującą, że i Marianna nie należała do młódek, może być fakt, że Kazimierz i ona nie doczekali się wspólnego potomstwa. Po ślubie Kazimierz zmienił ponownie zajęcie i przez jakiś czas parał się ciesiółką w Gnieźnie. Nie zagrzał tam jednak miejsca na stałe i przeniósł się do Ciążenia, gdzie przez 5 lat, jak zeznał, pracował przy fabryce pałacu. Myślę jednak, że nie miał na myśli żadnego zakładu produkcyjnego, a po prostu budowę tego pałacu, która przypadła na lata 1760–1768. Ostatecznie kilkanaście lat przed opisywanymi wydarzeniami Kazimierz osiadł z żoną w Gółkowie i tam zajął się pasaniem bydła. Małżonkowie nie posiadali własnego domostwa. Byli komornikami najmującymi mieszkanie u miejscowych gospodarzy. Jak układały się na przestrzeni całego małżeństwa stosunki między nimi? Tego niestety nie wiemy. Śledztwo skupiło się na ostatnich 2 latach ich pożycia. Pożycia, które skończyło się dla Marianny obdukcją jej martwego, zimnego ciała, dokonaną przez urzędników, subdelegata wójtowskiego, ławników i podwojskiego przysiężnego w pobliskiej Słupcy. Raport z obdukcji stwierdzał: naprzód lewy policzek cały zbity i zsiniały, broda zbita, warga spodnia na prawej stronie rozerwana, na środku nosa siność na pół cala, na prawym zaś policzku na 1,5 cala zbite, na tymże policzku na cal 1 zdarte, szyja pod brodą na 1,5 cala szeroko zdarta. Wina Kazimierza była oczywista dla wszystkich, ponad wszelką wątpliwość. Nawet sam oskarżony bynajmniej nie wypierał się przyłożenia ręki do śmierci żony. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostawał stopień tego przyłożenia się i jego okoliczności. Z zachowanych akt widać, że kwestia tak poważna jak zabójstwo była przez władzę traktowana skrupulatnie. Sąd odbywał się nie w Słupcy, ale w Gnieźnie. W procesie uczestniczyły oba miejskie ciała sądownicze. Wyrok miał być ustalony wspólnie. Sprawa rozpoczęła się 4 kwietnia roku 1786 przed Sądem Radzieckim. Kazimierzowi
przydzielono obrońcę, niejakiego Andrzeja Gryzyngiera. Niestety nie wiemy, na czym konkretnie polegała pomoc obrońcy. Nie zachowały się żadne jego wypowiedzi, czy też informacje o działaniach, jakie podejmował. Być może zbierał jakieś dowody, być może doradzał, co ma mówić Kazimierz, może zabiegał o odroczenie sprawy. Niestety, albo jego rola była marginalna, albo nie została uwzględniona w dokumentach. Oskarżycielem był instygator obojga urzędu. Nazwiska nie znamy i jego donoszący, tak zwany delator, uczciwy pan Nepomucen Batkowski, ekonom dóbr ciążeńskich, w skład których wchodziło Gółkowo. Oni to sformułowali oskarżenie, a także pytania, jakie zadano Kazimierzowi, jak również pytania skierowane do świadków. Kazimierz złożył 3 dobrowolne zeznania. O żadnych torturach nie było mowy. 10 lat wcześniej Sejm uchwalił ustawę znoszącą ich stosowanie w postępowaniu sądowym w Koronie. W toku śledztwa starano się przede wszystkim ustalić motyw i poznać dokładny przebieg zdarzeń, które doprowadziły do śmierci Marianny Redeckiej. Zeznając, Kazimierz starał się przedstawić swoją osobę w jak najlepszym świetle, minimalizował swój udział, a także podkreślał rolę samej ofiary jako jawnej prowokatorki. Poza tym miał asa w rękawie i liczył, że jego użycie pozwoli mu wyjść z tej opresji cało. Feralnego dnia, był to 5 marca 1786 roku, pierwsza niedziela postu, nasz Kazik udał się do kościoła do Słupcy, oddalonej od Gółkowa o około 5 km. Tam, po wysłuchaniu 3 mszy, natknął się na rynku na swojego znajomego, Marka Ławnika, mieszkańca pobliskiej wsi Kotunia. Panowie postanowili pogadać o interesach. Marek usilnie namawiał Kazimierza, aby ten zatrudnił się jako pasterz w Kotuni. Aby wszystko spokojnie obgadać, udali się na piwo do pana Podkowskiego. Tam po wypiciu całego garnca stwierdzili, że jednak nie jest to napój godzien ich podniebień i przenieśli się na degustację do konkurencyjnego lokalu, gdzie po spożyciu jeszcze połowy garnca Kazimierz przyobiecał się na nową robotę, pożegnał kolegę i udał się do domu. Dotarł tam wieczorem już po zachodzie słońca. Od progu powitały go wyrzuty Marianny, która była zła o to, że tak późno wraca, chociaż umawiali się inaczej. Według słów Kazimierza wyjaśnił on żonie, że zwłoka wynikła z powodu pojawienia się propozycji pracy, po czym poprosił ją o coś do jedzenia. Marianna milcząc podała mu strawę, na którą składały się kluski z olejem i kapusta. Atmosfera była napięta. Niewiele było potrzeba, aby rozgorzała awantura. Wyzwalaczem okazał się pupil Kazimierza, jego ulubiony piesek, który wraz z nim chodził za bydłem. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że staruszek zdecydowanie wolał spędzać czas ze swoim czworonożnym pomocnikiem, niż ze swarliwą małżonką. Teraz psina, zwęszywszy smakowity posiłek, usadowiła się w pobliżu pana, licząc na małe co nieco. Kazimierz rzucił psu na podłogę łyżkę jadła ze swojego tygielka. Kiedy tylko Marianna to zobaczyła, zaczęła wrzeszczeć na męża, wyzywać go od niewdzięczników i rzucać w kierunku jego osoby różne zelżywości. On na złość jej postanowił dolać oliwy do ognia i specjalnie na jej oczach ponownie poczęstował psa. Rozwścieczona kobieta zaczęła kląć już na całego, po czym wyszła wygadać się do królów ich gospodarzy. Kazik postanowił zupełnie zignorować zachowanie żony i poszedł położyć się do drugiego pomieszczenia. Jednak nie legł na małżeńskim łożu, a na osobnym posłaniu, które znajdowało się w komorze. Kiedyś mieszkała z nimi służąca Rozalia i wtedy było to jej łóżko. Dlaczego Kazimierz tak postąpił? Czy to był dalszy ciąg robienia żonie na złość, czy też uznał, że tak będzie lepiej, póki Marianna się nie uspokoi? Jeśli liczył na to drugie, to się przeliczył. Marianny bynajmniej to nie uspokoiło, a wręcz przeciwnie. Kiedy wróciła, poszła również do komory na spoczynek. Na widok męża na cudzym łóżku odżyły w niej, nie wiadomo prawdziwe czy wyimaginowane, wspomnienia starych grzeszków Kazimierza, których, według Marianny, dopuszczał się on z rzeczoną Rozalią. Była ewidentnie nadal w nastroju bojowym i zaczęła z pasją wypominać mężowi rzekome cudzołóstwo, wrzeszcząc na niego i obrażając: Ty bestio, kanalio, cudzołożniku, po mieście bujasz, z innymi się bawisz. Żeby cię diabli wzięli. Czemu nie masz iść na łóżko tam, gdzie się należy leżeć? W tym momencie Kazimierz już nie zdzierżył i postanowił zdyscyplinować żonę. Jak sam zeznał: Ja też, nie mogąc już tego więcej znieść, uderzyłem ją 2 razy w gębę, aż się w znak wywróciła i padła plecami na faseczkę, która tam stała w ten czas. Ja ją podniósł, ona tym bardziej przeklinała. Ja wziąłem ją za gardło i pchnąłem na łóżko jej i pierzyną ją przyrzuciłem na gębę, aby więcej już nie kleła. Sam zaś poszedłem na to żwerko, gdzie pierwej położyłem się.
Według Kazimierza, kiedy zostawiał Mariannę na łóżku, owszem, była nieco poturbowana, ale rzec można prawie zdrowa i całkowicie żywa. Przez jakiś czas w izbie panowała cisza, Kazimierz zaczął przysypiać. Nagle z kierunku małżeńskiego łóżka zaczęło dobiegać słabe wołanie Marianny. Kazimierku, ratuj mnie. Kazimierz zerwał się z posłania i podbiegł do żony. Nie leżała na łóżku, jak ją zostawił, ale na podłodze obok. Niestety Kazimierz nie był już w stanie jej pomóc i kobieta skonała mu na rękach. Mężczyzna podkreślił, że absolutnie nie miał zamiaru jej zabić ani udusić. Zdarzało się co prawda, że mówił do niej: Pamiętaj, Maryśka, jak te kłótnie czynić będziesz, co się z tobą stanie. Lecz nigdy nie planował zabójstwa żony, a mówił to tylko tak dla postraszenia, z czego zresztą Marianna chyba nic sobie nie robiła. Dlaczego więc znalazła się na ziemi, a jej stan gwałtownie się pogorszył? I tu Kazimierz wyciągnął swoją rewelację. Jego żona, gdy się mocno zdenerwowała, cierpiała na wielką chorobę, która, jak przypuszczał, zrzuciła ją z łóżka i przyczyniła się do jej śmierci. Czym mogła być owa wielka choroba? Moja pierwsza myśl: epilepsja. Objawy obejmują drgawki, zaburzenia świadomości i utratę przytomności. Przyczyny tej choroby często nie są znane, choć może być wywołana urazem głowy, guzem lub udarem, albo mieć podłoże genetyczne. W każdym razie Kazimierz postanowił niezwłocznie powiadomić o wszystkim gospodarza, u którego mieszkali, niejakiego Jana Króla. Jednak chłop za pierwszym razem nie dał temu wiary i w ogóle nie wyszedł na wołania bohatera naszej opowieści. Dopiero kiedy po pewnym czasie Kazik znowu zapukał w jego okno, cała rodzina zerwała się z łóżek i poszła sprawdzić, o co chodzi. Kiedy tylko przestąpili próg komory, od razu zorientowali się, jak poważna jest sytuacja. Gospodarz, podejrzewając, że sprawcą śmierci Marianny jest jej mąż, dokonał obywatelskiego zatrzymania. Zabrał go do siebie do domu i posłał po miejscowego ławnika, Mateusza Dębczyńskiego. Kiedy przedstawiciel władzy przybył, od razu zakuli Kazimierza w łańcuchy. Następnego dnia zapakowali go na wóz i wraz z ciałem Marianny zawieźli do Słupcy, skąd Kazimierz został przekazany do Gniezna. Sąd interesowała zwłaszcza kwestia stosunku Kazimierza do żony oraz do innych niewiast. Mężczyzna zeznał, że nie miał żadnej niechęci do Marianny, przeciwnie, kochał ją jak należy. Inne kobiety go nie interesowały. Przyznał co prawda, że nosił się z zamiarem odejścia od żony, lecz przyczyną nie miała być żadna nowa wybranka, lecz paskudny charakter Marianny, którą określił jako chimeryczkę. Zeznał także, że choć była kiedyś pewna sytuacja, w znanym nam już przybytku pana Podkowskiego w Słupcy, kiedy to razu pewnego będąc na piwie, Kazimierz został zaczepiony przez dziewkę tam pracującą i powiedział do niej: Poczekaj, aż moja żona umrze, to się z tobą ożenię. Lecz było to tylko w żartach, nic więcej. Potwierdził też, że widział na własne oczy wszystkie obrażenia, które na ciele Marianny wykazał raport z obdukcji, a także wymieniały relacje gospodarza, jego żony i innych osób, które owej nocy pierwsze miały styczność z nieboszczką i same dokonały wstępnych oględzin. Przyznał, że wszystkie uszkodzenia spowodował on sam, nie kto inny, ponieważ nikogo innego wtedy z jego żoną nie było. Zaznaczył tylko, że Marianna uderzyła się mocno, upadając na skrzyneczkę, oraz podsunął wątek epilepsji. Zapytany, od czego miał zakrwawione ręce, kiedy wołał gospodarza, zeznał, że krew ciekła mu z nosa i wytarł ją ręką, przy okazji brudząc sobie koszulę. Po przesłuchaniu oskarżonego sąd radziecki wyznaczył sądowi wojtowskiemu zadanie zaprzysiężenia i przesłuchania świadków. Odbyło się to 2 dni później, 6 kwietnia. Zeznawali Jan Król, gospodarz z Gółkowa, u którego nasza parka zamieszkiwała przez ostatnie 2 lata, jego brat Marek Król, gospodarz z Kotuni, drugi jego brat, gospodarz Antoni Królak z Gółkowa, Sebastian Sztybel, gospodarz również mieszkający w Gółkowie, oraz Mateusz Dębczyński, ławnik z tejże wsi. Chociaż świadkowie zgodnie stwierdzili, że nic nie wiedzą o tym, jakoby Kazimierz miał od dłuższego czasu planować zabójstwo żony, to jednak z ich relacji wyłania się niezbyt pochlebny obraz oskarżonego. Najbardziej obciążające zeznania złożył Jan, który na co dzień miał okazję obserwować, jak układają się stosunki jego lokatorów. Podobno kłócili się nieustannie, a główną przyczyną niechęci między nimi była niewierność Kazia. Kazimierz, według relacji Jana, w ogóle nie miał serca do żony.
Marianna, zgodnie ze słowami gospodarza, miała być też regularnie bita przez męża. Kiedy mieszkali u Walentego, innego gospodarza w Gółkowie, została tak mocno poturbowana, że wołano do niej księdza. Mimo że przemoc domowa nie była rzadkością w tamtym czasie, to jednak ludzie byli różni i zgodne stadło nie miało powodów, żeby się okładać dzień w dzień. Nawet przy ówczesnym podejściu do życia, zachowanie Kazimierza rzucało się ludziom w oczy i mieszkańcy wsi zwracali mu na to uwagę i napominali go. Niewiele to chyba jednak dało. Jan zeznał także, że tego wieczora, po aferze z psem, gdy Marianna zajrzała do nich, jego żona przestrzegała ją, żeby ta nie wracała na noc do Kazimierza, bo jak się wyraziła, może ją potrącić. Marianna albo nie potraktowała tego poważnie, albo było jej wszystko jedno. W tym samym czasie Kazimierz zawołał do siebie do komory parobków Jana i częstował ich tabaką, mówiąc, żeby brali, bo pewnie ostatni raz ich częstuje, co miało sugerować, że zdecydowany jest na jakieś ostateczne rozwiązanie. W okolicy krążyły też plotki o tym, jak to 2 lata temu Kazio, bawiąc się w słupcy, ogłosił tam, że jego żona zmarła i zaczął sobie szukać nowej partnerki. Szybko znalazł zainteresowaną. Mało tego, kobieta ta postanowiła przybyć do niego, do Gółkowa. Jakież było jej zdziwienie, kiedy zastała Mariannę w jak najlepszym zdrowiu, zajętą właśnie przędzeniem. Wściekła, niedoszła małżonka rozgłosiła po całym Gółkowie, jak to Kazimierz ją uwiódł. W Słupcy także o tym wiedziano. Kiedy przywieziono związanego Kazimierza i ciało Marianny do miasteczka, wywołało to nie lada sensację. Zgodnie ze zwyczajem o jej śmierci obwieszczono na 4 rogach rynku. Znalazły się zaraz osoby, które wspomniały historię ze zbałamuceniem kobiety ze Słupcy. Była to niejaka pani Lemańska oraz pani Burslewiczowa, która w oczy rzekła Kaziowi: widzisz, poganinie, powiedziałeś, że nie masz żony, a inną tu u nas na przypiecku obłapiałeś. Dobrze ci to. Wypłynęła także sprawa z Rozalią, o której już wspomnieliśmy. Marianna sama z płaczem opowiadała swoim gospodarzom, jak to dwukrotnie przyłapała swojego męża z dziewczyną. Raz w stodole, gdzie poszli utykać groch, a drugi raz w komorze, na łóżku służącej, tym samym, które później wywołało u niej taką złość. Jan stwierdził, że Redecki nie dbał wcale o żonę, miał jej dość i był zdesperowany. Opisał taką sytuację. Gdy świnie i siano Kazimierz sprzedawał, ja mu perswadował. Na co to sprzedaje, mając żonę? Cóż ona będzie jadła? A on odpowiedział, że wszystko poprzedam, babę potrącę i któż mi za to co zrobi? Wydaje się więc, że Kazimierz nie był jednak tak nieskazitelny, jak próbował się odmalować. Kolejną kwestią do wyjaśnienia były ślady krwi odnalezione w pomieszczeniu, na ubraniu ofiary i na samym oskarżonym. Świadkowie, którzy pierwsi dokonali oględzin na miejscu zbrodni, a więc rodzina gospodarzy, wezwani na pomoc bracia Jana Króla, ekonom Batkowski oraz ławnik Dębczyński zgodnie stwierdzili, że zauważyli ślady krwi na skrzynce przy łóżku, na spódnicy denatki, która to spódnica leżała na ziemi, oraz na jej koszuli nad piersiami. Także zeznali, że przebierając ją w czyste ubranie, dostrzegli siniaki na jej plecach i brzuchu. Jak już wspomnieliśmy, także sam Kazimierz był zakrwawiony i próbował to tłumaczyć krwotokiem z nosa. Jednak z relacji świadków wynikało, że pod jego nosem nie było żadnych śladów, które by to potwierdzały. Według zeznań Jana Króla, zaraz po przyjściu do swoich komorników i zobaczeniu ciała Marianny, jej zbitej twarzy i śladów na szyi, od razu powziął podejrzenie, że kobieta została pobita i uduszona przez męża. Wprost rzucił mu to oskarżenie, na co Kazimierz przypadł do jego kolan, zaprzeczając i powołując się na chorobę Marianny. Nie przekonał Jana, który nie zwlekając dał znać ekonomowi i ławnikowi. Żaden ze świadków nie potwierdził w sądzie informacji o tym, że Marianna cierpiała na ataki padaczki. Przeciwnie, mimo że Redekcy mieszkali w Gółkowie już kilkanaście lat, nikt nigdy nie słyszał o jej schorzeniu. Mało tego, jej syn z pierwszego małżeństwa, specjalnie przepytany na tą okoliczność, także nie potwierdził, aby matka kiedykolwiek chorowała. Kazimierz nie przedstawił żadnych swoich świadków. 8 kwietnia oba sądy spotkały się wspólnie w ratuszowej sali. Wprowadzono Kazimierza.
Sąd dokładnie zapoznał się z wszystkimi świadectwami i dogłębnie je rozważył. Odczytano ponownie zarówno relacje Kazimierza, jak i to, co zeznali powołani przez oskarżenie świadkowie. Instygator żądał kary śmierci. Obrońca domagał się z kolei uznania zdarzenia za niezawiniony przez Kazimierza wypadek. Sąd miał trudne zadanie. Musiał zdecydować, czy było to świadomie dokonane morderstwo, czy nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Ostatecznie wyrok ogłoszono 11 kwietnia 1786 roku. Wzięto pod uwagę fakt, że jak dotąd przez całe swoje długie życie Kazimierz Redecki nie złamał prawa, nikogo nie zabił ani nie okradł. Jednak złapanie go praktycznie na gorącym uczynku, a także informacje o tym, że Kazimierz miał jawną niechęć do swej małżonki, aktywnie oglądał się za innymi kobietami i utrzymywał z nimi relacje, świadczyły bardzo mocno na jego niekorzyść i przekreślały jego nienaganną przeszłość. W uzasadnieniu wyroku powołano się na dzieło Benedykta Karpcowa z Polska zwanego Karpcjuszem oraz orzecznictwo Sądu Ławniczego w Lipsku. Stwierdzono, co następuje. Prawo bowiem w tej okoliczności mówi, że dostateczna jest poszlaka do potępienia winowajcy, gdy chociaż jeden świadek pod przysięgą wyzna, iż trupa zabitego razami naznaczonego widział. Co zaś do żonobójstwa, gdy się mąż z żoną skłóci, a w ten czas popełnione będzie zabójstwo, zabijający mieczem karany być ma, dlatego że chociaż nie miał umysłu onej zabić, jednakowoż złością poruszony, zabił i tak osądzono w Ławicy Lipskiej w miesiącu wrześniu 1613 roku. Czyli uznano, że chociaż Kazio nie uknął morderstwa wcześniej, to śmierci Marianny w świetle przedstawionych dowodów również nie sposób przyjąć za nieszczęśliwy wypadek. Potraktowano to jak zabójstwo w afekcie. Jakbyśmy dziś powiedzieli, to nie usprawiedliwiało Kazimierza i nie ratowało go od najsurowszej kary. Dalej, aby podkreślić, że w przeszłości prawo przewidywało o wiele cięższe konsekwencje w takich przypadkach, nawiązano do starej, wywodzącej się jeszcze ze starożytnego Rzymu, kary dla ojcobójców i niekiedy rozszerzanej w przypadku morderstwa innych bliskich krewnych, polegającej na zaszyciu sprawcy w skórzanym worku wraz z małpą, psem, kogutem i jaszczurką, a następnie wrzuceniu worka do wody, łącząc ją twórczo z cytatem z listu świętego Pawła do Efezjan, który podkreślał, że mąż i żona to jedno ciało, na zawsze zespolone przez Boga, co miało uzasadniać surowość kary. Jednak, ponieważ w czasach obecnych prawo zostało złagodzone, Kazimierz miał być tylko ścięty, aby sprawiedliwości stało się zadość i aby jego przykład służył innym za przestrogę. Kara miała być wykonana natychmiast, przed ratuszem, na zwykłym, do tego celu przeznaczonym miejscu. Kazimierz został oddany w ręce Katajana, instygator został zaś zobowiązany do dopilnowania wykonania wyroku i poinformowaniu o tym sądu. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Jak dotąd w naszych opowieściach nie mówiliśmy o wykonywaniu kary ścięcia mieczem, a była to dość ciekawa metoda i wcale nie taka prosta, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Zacznijmy od samego miecza. Europejski miecz katowski wykształcił się już w XVI wieku wraz z profesjonalizacją zawodu kata. Mierzył od 97 do 110 cm. Był masywniejszy od mieczy bojowych. Miecze katowskie mieściły się w wadze od 1,5 do 1,8 kg, gdy najcięższe egzemplarze mieczy bojowych ledwo osiągały wagę 1,5 kg. Już na pierwszy rzut oka można było odróżnić miecz katowski od jego bojowego odpowiednika. Miecze katowskie nie miały w ogóle sztychu, czyli zwężającej się końcówki. Były zakończone tempo lub półokrągło. Sama egzekucja takim narzędziem była również wyzwaniem dla kata. Warto wiedzieć, że ścięcie mieczem było w cechu katowskim traktowane jako majstersztyk, czyli dzieło mistrzowskie. Poprawnie wykonana egzekucja powinna zakończyć się po jednym uderzeniu całkowitym oddzieleniem głowy od korpusu skazanego. To wcale nie było łatwe zadanie. Egzekucje, gdzie kat musiał uderzać kilka razy, zdarzały się nader często. Ciekawym aspektem była również kwestia prawa własności do miecza katowskiego. Kiedy to sobie wyobrażamy dzisiaj, to sprawa wydaje się prosta. Miecz katowski, więc należał do kata i tyle. Otóż nie. Często właścicielem mieczy katowskich było miasto, a nie kat.
Do tego ciekawostka. Miasta miały po kilka, a nawet kilkanaście ich egzemplarzy. Na przykład Poznań w 1567 roku posiadał 12 mieczy, a w 1626 aż 15. Ale wróćmy do Kazimierza i jego nieszczęsnej żony. Z pewnością bohater naszej historii nie był mężem idealnym. Czy jednak mógł mówić prawdę, twierdząc, że jego żona cierpiała na epilepsję? Jak to jednak możliwe, że nikt poza nim o tym nie wiedział? Sąd odrzucił ten kluczowy argument, na którym Kazio oparł swoją obronę. Pozostaje też pytanie, czy rzeczywiście, w myśl przysłowia, w starym piecu diabeł pali. Uganiał się za kobietami, czy też padł ofiarą plotek i pomówień? Może nie był lubiany i teraz przypomniano sobie i wyciągnięto wszystkie dwuznaczne sytuacje, przydając im większe znaczenie niż miały w rzeczywistości? Tego się już nie dowiemy. Z pewnością między małżonkami źle się działo od dłuższego czasu. Kazimierz fatalnie traktował Mariannę, posuwając się do rękoczynów, a ona, nie bacząc na zagrożenie, prowokowała ustawiczne awantury. To oboje ich zawiodło na cmentarz. Jeśli podobał się Wam odcinek, będzie mi bardzo miło, jeśli dacie suba i łapkę w górę. Tematem kolejnej naszej opowieści też będą burdy i bijatyki, nie małżeńskie jednak, a te wszczynane w ciemnych karczmach w oparach alkoholu, gdy z czubów nieźle już dymiło. Tytuł następnego odcinka: Bo pić to trzeba umieć.